Cześć. Dzisiejszy temat brzmi: o co chodzi w rankingu Supermemo? No właśnie. Dlaczego mam tyle punktów, ile mam? Przerobiłem 10 000 kart, a mam 8 czy 6 czy 9 tysięcy punktów. Dlaczego raz mi spada, najczęściej rano, potem mi rośnie? O co tu właściwie chodzi? Generalnie po pierwsze, dlaczego liczba punktów nie jest liczbą przerobionych kart? No bo nie jest. To, co chcemy pokazać w rankingu, to nie jest liczba przerobionych kart, tylko to, ile z nich pamiętasz. Czyli na moim przykładzie tutaj z prawej strony widać, że pamiętam, algorytm ocenia, że pamiętam 66% z przerobionego materiału. Strasznie mało jak na Supermemo, ale to wynika z dużej ilości kursów, w których zaniedbałem totalnie powtórki. Więc tych kart przerobiłem na oko tam pewnie prawie 20 000, a punktów mam 11 418, bo tak algorytm ocenia stan mojego pamiętania. To znaczy dzisiaj, gdyby ktoś mnie przepytał ze wszystkich moich tam prawie 20 000 kart, które przerobiłem, no to jeżeli algorytm dobrze działa, to powinienem pamiętać około 11 500 z nich. Skąd my to wiemy? No to się bierze, oczywiście ta wiedza się bierze z know-how Supermemo, które się sprowadza do wiedzy o tym, jak działa pamięć, czym są krzywe zapominania i jak te krzywe zapominania się zmieniają i kształtują w trakcie nauki. I teraz na przykładzie tej pierwszej krzywej, takiej, którą mamy tutaj zaznaczoną na niebiesko, ta krzywa pokazuje, jak prawdopodobieństwo pamiętania maleje w czasie. I ona oczywiście jest indywidualna dla każdej informacji, którą zapamiętujemy, dla każdego człowieka, który się uczy, i ona jest inna na każdym etapie nauki. Jak widać, po kolejnych powtórkach te krzywe stają się coraz bardziej płaskie, ale mogą też wędrować w drugą stronę, jeżeli się okazuje, że czegoś jednak nie pamiętamy. I teraz w momencie zapamiętania jakiejś informacji prawdopodobieństwo jej przypomnienia jest na poziomie 100%. Dopiero coś zapamiętaliśmy, no to jesteśmy w stanie to odtworzyć. Natomiast z czasem to prawdopodobieństwo, czyli taka informacja świeżo zapamiętana, ona się dokłada do tego rankingu na poziomie 1 punktu. Natomiast z czasem to prawdopodobieństwo pamiętania maleje, czyli patrząc na tą pierwszą krzywą tutaj gdzieś w połowie wykresu, około 30 dnia, to prawdopodobieństwo by wynosiło około 20%, więc wkład tej informacji do naszego rankingu wynosiłby na poziomie 0,2. I z tym też jest związany fakt, że czasami nam tych punktów ubywa, a czasami przybywa. To znaczy każdego kolejnego dnia, dopóki nie wykonamy powtórek zadanych na ten dzień, to mamy ten wynik ujemny, tak jak widać u mnie na tym rankingu. Po prostu dlatego, że ilustruje to efekt zapominania od poprzedniego dnia. Natomiast w momencie, kiedy zaczynam przyswajać nowe informacje lub robić powtórki, to oczywiście ten parametr rośnie i zaczyna być w pewnym momencie na plusie.